serdecznie. Słuchajcie, czas rozpocząć świąteczny odcinek. Tak jest, słowo się rzekło i tutaj mały atrybut. Spokojnie, nie będziemy się golić w czapce, skoro się nie golimy w koszulkach. Co nie zmienia faktu, że jak już Mikołaj zrobi robotę i to futro mu na twarzy zwane brodą już nie jest do końca potrzebne, to nawet Mikołaj ściąga czapeczkę, sięga po żyletkę i robi porządek. I tak też zrobimy dzisiaj wspólnie. Witam na świątecznym odcinku. Słuchajcie, wy wybraliście clue sprawy, czyli zestaw, w którym dzisiaj się golimy. I bardzo wam dziękuję za aktywność, za możliwość sprawdzenia, co macie w głowach. Dla jasności, wszystkie inne zestawy, które były też wymienione, pojawią się na kanale. Tu akurat chodziło o tą właśnie waszą decyzyjność, o to, żebyście sami zdecydowali, czym się golimy i tym się golimy. Co dzisiaj mamy? Tak jest. Dzisiaj wjeżdża na kanał Oh, the Light. Dokładnie tak. Boris and Men. Piękny zestawik. Ciekawy zestawik. Zaraz sobie poopowiadamy. Dzięki Japur zaczynamy tę twoją megapakę obrabiać. I właśnie dzisiaj zestawik pożyczony przez Japurka, Łukasza. To jest pierwsza kwestia. Zaraz powiem, czemu wybrałem do świątecznego golenia. Kolejna sprawa, jaką maszynką. Jeden z kolegów zapytał pod ostatnim filmem o tą maszynkę, a dokładnie o jej pielęgnację, a dokładnie o jej pewną cechę, o której sobie znowu dzisiaj powtórzymy, bo warto. Zapomniana, jakże wyjątkowa, była już na kanale, ale nie wraca tak często, skarżyła mi się, więc w święta trzeba być dobrym człowiekiem i tylko takim. The Godfella Smile Bayonetta. Tak jest. Piękna, wyjątkowa. Z wiekiem, jak PESEL jej trochę doskwiera, to zaczyna ściemniać. No ale to taki mały defekt. I to chyba jedyny defekt tej maszynki, bo naprawdę jest wykonana niesamowicie. Także to jest to. Jeżeli zestaw Barrister & Man z USA, to nie mogło być inaczej jak amerykańskie persony Comfort Coated. Już wybieramy. Patrzcie, jaki dziewiczy rządek. Bieluś, po prostu wybieramy ze środka jedną. Nówkę, sztukę nieśmiganą. Święta trzeba się dobrze golić. I też wam polecam, słuchajcie. Zasiąść do stołu. Ten odcinek się pojawi w środku świąt, ale zasiadamy do stołu jakże idealnie ogoleni. Kultywujemy tradycyjne golenie. Sprawdźmy sobie tą przyjemność. Wybierzmy sobie najbardziej wyjątkowy zestaw, ale też sprawmy przyjemność rodzinie, że tak pięknie pachnąco, idealnie ogoleni siadamy do stołu. Wigilijnego czy świątecznego. Sprzęt uzbrajamy i zaraz opowiadamy sobie dalej. Czemu? Niech się grzeje maszyna. Pięknie nieopisana. Akurat moja wersja żyletek. Co nie zmienia faktu, że tu naprawdę te żyletki robią robotę, a w bajonetce, bo jakby ktoś jeszcze nie widział, tutaj jest odcinek, można sobie przypomnieć, jeżeli chodzi o kwestię przedstawienia tej oto pięknej pani. Blondyneczka taka, ściemniana trochę. Ciemny blond, tak bym to nazwał. A tutaj jest odcinek, jak bardzo dobrze postawiła czoła syntezji, czyli wojna w rodzinie była. Co nie zmienia faktu, że to jest naprawdę o włos. Tutaj, jeżeli ktoś powiedziałby, Snowy syntezji jest lepsza od bajonety, pewnie, że tak. Jeżeli bajoneta jest gorsza od syntezji, pewnie, że tak. To jest dosłownie, to są detale. Dla zapominalskich 0,65 gap, 87 mm rączka. Według producenta 99 gramów waga, moja 100. Snowy lubi krawędzie ściśle określone, czarno-biały sposób, więc dali 100. I pasuje robota, wsadzamy, niech się grzeje. Jeżeli chodzi o kwestię, czym wyrabiamy, bo zaraz sobie opowiadamy, co będziemy wyrabiać, jaki karamel, słuchajcie. Jeżeli The Light i karamel, zaraz się dowiecie, będzie pasował. Co tu mamy? Niby karmel, niby pięknie mieniące się od złotego przez brąz, przez jasne, prawie kremowe kwestie, taka plazma.
Coś jak bombki, coś jak lampki, coś jak wszystko, co się mieni, co fajnie wygląda. Po prostu jeden z atrybutów choinki. To jest pierwsza kwestia. Przełożyliśmy do białej. Czemu białej? Ja chcę śniegu, ja chcę zimy. Mróz troszkę przyszedł. Ja chcę po prostu jakościowych święta Bożego Narodzenia. Brązowe, ciemne, prawdziwa zima. I taka ma być. Więc nawołujemy zimę białą miseczką od Tomka. Nadruk 3D. Może to da radę. Słuchajcie. Czemu wybrałem The Light? A ogólnie rzecz biorąc, The Light. To jest o rozkoszy. Nie, kolego. Ty i ty, karny jeżyk. To nie jest to, co myślisz. O rozkoszy to są słodycze. O rozkoszy to są właśnie klimaty, które są tutaj w środku. Zobaczcie. A jak Snowy akurat nie używa tych cukiereczki, czekoladki i inne takie. To nie moja kwestia. Wilk wciąga czekoladki i cukiereczki, panowie i panie. Mięso. Co nie zmienia faktu, że to jest nieodzowny atrybut świąt. I za dzieciaka czekało się na święta tylko po to, żeby sobie skosztować wszystkich słodkości świata. A że jestem dzieckiem PRL-u, to tych za dużo nie było, ale i tak się człowiek cieszył jak wariat. Teraz też się cieszą dzieci ze słodkości, więc The Light. Barry Strandman w opowieści marketingowej zwrócił uwagę, że tu jest zaklęta słodyczy z opowieści Narni, Lew Czarownica i Stara Szafa, o ile pamiętam. No i tam nie będziemy opowiadać sobie bajki, ale wieczna zima, jak cię mogę. Bardzo ładny atrybut tej powieści. Przydałoby się coś takiego za oknem dla Snowiego, chociaż tak w prezencie. Ja jestem już duży, nie potrzebuję za dużo prezentów. Zima i już jest prezent dla mnie wyjątkowy. Ale producent nawiązał i grafiką takie dziecięco, słodyczowo ciekawe aspekty graficzne. No i pisze, co tutaj mamy. Na pierwszy rzut oka już tłucze nam tutaj wszystkie nuty zapachowe, czyli miód, czyli pomarańcz, a dokładnie kwiaty pomarańcza. I powiem wam szczerze, ja wiem, że jeszcze mógłbym tutaj trochę poczytać, ale po co? Ja wam powiem, co wilczy nos z czułością labradora wyczuwa. Tak, jest to słodycz, ale to jest właśnie ściśle sprecyzowane. To znowu nie są landrynki, dla jasności. Jest przyjemnie. Trochę piernika. Trochę właśnie tego pomarańcza. Gdzieś jakaś nutka czekolady, ale bardzo, bardzo, bardzo delikatna. Trochę miodu. No, jest taka mieszanka, ale nie zabójcza. Bardziej, wiecie co, bym w jakieś pierniki świąteczne szedł. No, ale nie do końca tak piernikowo. Stonowane słodycze, ale nie ultra słodkie, nie jakieś duszące, nie jakieś nieprzyjemne. Tu się wszystko zgadza, żeby było śmieszne. A najbardziej się zgadza banan na ustach Snowiego. I nie dlatego, że są święta. Chociaż fajnie, bardzo fajnie. Słuchajcie, no jak ja widzę tutaj początek składu tallow. I wszystko się zgadza. Co nie zmienia faktu, że jeszcze są dwie postacie tallow, jest mleczko kokosowe, jest masło kokum, jest masło shea, jest lanolina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli skład dobry, długi, dystyngowany, przyjemny. Mydełko z USA, okolice Nowego Jorku, powinno być dobrze. A jak? Nie wiem. Barry Strandman jakoś mnie omijał i Łukasz spowodował to, że testujemy. Co nie zmienia faktu, że ten oto delikwent jeszcze wiele rzeczy przetestuje ze mną. Wrzucił w tą megapakę. Jak ktoś jeszcze nie widział, odsyłam. No, robi wrażenie. I tam jest dużo kwestii, które, że tak powiem, będą łamać Snowiego w jego przekonaniach, ale to już wkrótce. Słuchajcie, w środku jednolita, dość twarda, ubita, naprawdę ubita masa, ale nie tak ubita i nie tak twarda, żeby nie dała się przemoczyć. Przekładamy. Wiecie co? Przez to, że to jest twarde, mam taki pomysł. 2 łopaty wody już sobie dodamy. Niech pracuje. Także to jest ta kwestia. Tutaj fakt, że to mydełko już popracowało i trochę wody już odeszło. Widać, bo odeszło tutaj od pudełka, więc sobie już przegryzło się mydełko. Ale jest to z tych
twardszych. Nie jest to taki typowy, miękki krop. Wiecie co? Co pokoleniu do pokoleniu. Tradycja kanału musi być zachowana. Dobra. Trochę wody jest. Karamela bierzemy. Słuchajcie, 26 mm dobroci syntetycznej od Jaki. Długa rączka, czyli taka naprawdę jakże przyjemna, funkcjonalna. Knoty, wiadomo, syntetyki. Chińczycy naprawdę genialne je robią i masa firm pod swoją marką wrzuca dokładnie knoty chińskie. I wiedzą, czemu to robią, bo to jest naprawdę dobry wyrób. Professional brush, Jaki shaving, piękna pieczątka, bo to już trudno coinem nazwać. Fajna pieczęć, na całą szerokość rączki. Lubię takie, lubię jak coś jest wydatne. Moczymy, jedziemy. Mydełka od serca dałem, ale powiem szczerze, nie wiem, czy ono jest bardzo wydajne. To jest pierwsza kwestia. Nie wiem, jak bardzo puchata, czy w ogóle nie puchata, czy może gęsta, czy w ogóle nie gęsta piana z tego wyjdzie, ale wiem, że zaczynają się właśnie te zapachy odpalać. Bardzo fajne tu jest, bo tu jest ta pomarańcz, tu jest troszkę tego piernika, tu jest trochę tych wszystkich miodowych takich akcentów, nie ultra słodkich dla jasności. To są, wiecie co, jak są takie ciastka niektóre na Boże Narodzenie, które sobie ludzie chrupią, to są różne takie korzenne, niekorzenne. To nie są słodkie ciastka, to nie są takie ciastka, które zabijają po prostu słodyczą, wywijacie na lewo i prawo, a twoja, że tak powiem, próchnica mówi daj mi więcej, daj mi więcej. Nie, spokojnie. Najbardziej zabawne, że jest to naprawdę ciekawy, przyjemny, fajny zapach typowo świąteczny. Bynajmniej mi się tak jakoś skojarzył. No, w sumie słuchajcie, zdewastował słusznych, naprawdę słusznych konkurentów, jeżeli chodzi o ankietę. Ale tradycyjne golenie tradycyjnym goleniem. Odcinek świąteczny. Panowie i panie, opowiadajcie w komentarzach. Zapraszam do opowieści. Jak święta? Lubicie? Nie lubicie? Ja osobiście bardzo lubię. Bardzo lubię, bo zawsze można spędzić czas z najbliższymi, z ludźmi, których naprawdę kochamy, na których nam zależy. Kto jest najbliższym? Ty i ty i ty. Ty wiesz najlepiej. Więc to nie jest zawsze krew z krwi musi być. Nie, czasami jest dusza z duszy, jak to się mówi. Też są ludzie bardzo nam bliżsi. Ale to jest ten czas, gdy się spędza kwestie razem, przy stole, w opowieściach, w jakiejś fajnej atmosferze. Mam nadzieję ze spacerem, bo mi się zawsze kojarzy święta, że po prostu można pójść sobie na spacer wspólnie i pooddychać, przepalić trochę tych kalorii. A co do kalorii, zapraszam do komentarzy. Kto z Was jaką lubi najbardziej potrawę, jeżeli chodzi o kwestię wigilijnego czy świątecznego stołu? Ja wiem, że gdzie byśmy nie pojechali, jeżeli chodzi o kwestię naszego pięknego kraju, to w Polsce są różne klimaty, różne kwestie kulinarne. Ja osobiście na przykład na Pomorzu to wjeżdża zawsze pierwsza zupa grzybowa. Zupa grzybowa z prawdziwków, które sam sobie w lesie znajdziesz, sam przyniesiesz do domu i sam wysuszysz. Nie jakieś tam kupne, a już najdobre, że pieczarki. Pieczarka, co to za grzyb? To grzyb jest w ogóle? Jest jakieś hodowlane coś. Także powiem Wam szczerze, że zupa grzybowa to jest pierwsza kwestia. I do pierogów też. Pierogi, kapusta z prawdziwkami kociewskimi. To jest kolejna rzecz i naprawdę to robi robotę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mydło, bardzo niepuchata piana, bardzo świecąca piana, bardzo nieobfita piana robi nam się mazidełko, czyli tak jak Snowy lubi. Jest dobry aspekt na to, że to będzie naprawdę fajna, ale to fajna pianka. Ale wyrabiamy. Ta piana widać, że ona lubi, jak się nad nią trochę popracuje. Jest wodoidiotodporna, ale ja wiem, czemu tak jest. Bo ten, który mi ją tutaj dał na testy, to tak lubi pokrzykiwać w komentarzach. Pozdrawiam, Japur. Wody, wody, wody. Drze się, słuchajcie, jak ten wielbłąd na środku pustyni. No i dokładnie takie mydło on sobie tu widzę kupuje. Pierwsze z kartona wzięte i mydło krzyczy Snowy, wody, wody. Kurczę, przecież to jest Boże Narodzenie, nie Sylwester i Kac w połowie. Więc tak mi się wydaje, że no chyba jest jakaś zależność właściciela i mydła, nie? Tak mi się wydaje. Wracając, słuchajcie, jak już zupa grzybowa
zostanie spożytkowana, bo ja osobiście zupy na jedno i drugie święta. Ja zupny nie jestem, słuchajcie. Ja zawsze mam takie stwierdzenie, że jak ktoś się pyta, czy zupę, czy taką, to ja zawsze mam taką odpowiedź dyplomatyczną, a może i nie. Jak mi się chce pić, to ja kawę poproszę. To jest napój bogów. Zupa nie za bardzo do picia, do jedzenia. No jak? No przecież tam się nawet nic nie gryzie praktycznie. Więc najbardziej zabawne wilki lubią mięso. No i właśnie. Proponuję Wam zamiast słodyczy spożywanych, słodycze w mydłach. Bardzo fajna sprawa, szczególnie w święta. Migdałki, ciasteczka i inne takie fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o mydła, to nie tuczy. A jeżeli chodzi o jedzenie, mniej tych ciast, tych jakichś tam czekoladek i tak dalej. Słuchajcie, mięsiwo, ryby, białko, po prostu. To naprawdę potrafi zrobić robotę. No i ruch, spacer świąteczny. Wszystko się zgadza. Jedzmy te piękne karpie. Ja osobiście lina czy szczupaka, którego sam złowię. Tak, najlepiej smakuje. Z pięknego leśnego jeziora rybka samemu złowiona ląduje na wigilijnym stole. Coś pięknego. A jak jeszcze inni jedzą ze smakiem, coś pięknego do kwadratu. To nie zmienia faktu, że tak, mięso, słuchajcie, to rybne, to takie wyjątkowe, jakościowo, dietetycznie, przyjemnością i smakiem. I macie problem z głową, naprawdę. Jak będziecie się zażerać słodyczami, no to później koniec świąt. Waga, nie lubię, obrażam się na nią, nie? No właśnie, w połowie świąt trening też można, a jak nie, to spacer. I to jest wszystko. To jest wszystko. To jest recepta Snowiego na święta. Słuchajcie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest gęsto, mocno. Jest taka kremowa ta piana, no bo widzieliście brązowe mydło. Jeszcze trochę wody. Dlatego kto krzyczy wody, bo jak nic w komentarzu będzie wody. Co nie zmienia faktu, że już jesteśmy na finiszu. Ja już chcę się tego pozbyć. Rola świętego Mikołaja wykonana. Czas na dobre golenie. Czas rozpocząć święta. Chociaż i tak w trakcie świąt można się też przegolić przecież. No ale ten pierwszy wigilijny aspekt zawsze musi być z dobrze ogoloną twarzą, prawda? Po to się golimy. Nie po to, żeby wyglądać jak śnięty Mikołaj. Dobra, słuchajcie. Pędzel Zeżar 26 to już pociągnął ile miał. Nie ma tu wielkiej ilości piany. Naprawdę, duże ilości mydła były, ale nie ma wielkiej ilości piany. Ale nie musi być. Niech jest treściwie, niech jest dobrze, niech jest poślizg, niech są właściwości. Zapach bardzo delikatny, jak na amerykańskie mydło. No ale nie wszystkie są jak Stirling, nie? Ustalmy fakty. Jest dobrze, jest świecąco. Lecimy, słuchajcie. Nie śpimy, bo święta czekać nie będą. Jest naprawdę treściwie. Nawet bardzo. Aż naprawdę z tego co widzę, mydło do ultrawydajnych za bardzo nie należy. To taka moja sugestia z tego co widzę. Bynajmniej to co tu mam. Nie wiem jak inne baristerki. Łukasz jeszcze tam mnie zasilił jeszcze jedną panią w zestawie, ale przyjdzie czas, to będziemy sobie o niej opowiadać. O! Latająca piana. A ta ja wiem, te renifery tam zasuwają po niebie razem z tym Mikołajem. Tak. Klasyka gatunku na kanale zachowana. Zobaczymy, jak tam z właściwościami tego zestawu. Ja wiem, że Łukasz tam u siebie chwalił, ale Snowy musi sam się przekonać na własnej skórze pędzlu i żletce. Fajne są opinie innych. Ja wolę mieć swoją. I Wam też polecam mieć swoją. Skupić uwagę na opiniach innych. Ale zawsze mieć swoje zdanie. Słuchajcie. O. Ustka zrobione w końcu święta. Bez żartów. A tak naprawdę pewnie, że żart. Kiedy się nie uśmiechać jak w święta.
Lecimy. Słuchajcie, bajonetka. W skrócie. Genialne moletowanie. Bardzo głębokie, mocno, schodzące, coraz rzadsze, na dół. Rzeźbienie. Tu ogólnie ta rączka to jest mistrzostwo świata. Jeżeli chodzi o kwestię ściemniania, zaraz sobie opowiemy. Koledze, któremu już odpisywałem, pomyślałem, że na wizji także zamienię słów kilka. Krzysztof, o ile pamiętam. Pozdrawiam. Wesołych świąt życzę. O, jak ona idzie skubana. Niby 65 gap, a tu nie ma absolutnie żadnych sentymentów. Słuchajcie, nie ma sentymentów. I co ciekawe, nie znalazłem jeszcze, oczywiście to jest pojęcie względne, bo każdy ma swoje zdanie, ale nie znalazłem jeszcze maszynki, z którą persona amerykańska Comfort Coated się nie dogaduje. To jest niesamowite w tej żyletce. Po prostu. Powtarzalność tego sprzętu, jeżeli chodzi o żyletkę, jest świetna. Uniwersalność tej blaszki jest świetna. Po prostu dogadanie się i zauroczenie od pierwszego golenia. Tak bym to nazwał. I mimo, że bajonetka pierwszy raz ma przyjemność z tą maszynką, żyletką, no to robi koleżance robotę. Robi robotę. Poślizg jest i to całkiem fajny. Klei pięknie maszynkę. Naprawdę ją klei. Test na wytrzymałość wypłukiwania. Skuteczność wypłukiwania. Przepustowość kanalików. A bajonetka pracuje. Po prostu pracuje. Mówię, tak długo mnie chłopie nie brałeś. Święta. Bez przesady. Ja ludzkim głosem do ciebie zagadam, ale weź mnie na golenie. No i wziąłem. Trzeba mieć dobre serce. Słuchajcie, pierwsze przejście za nami. Jest poślizg. Jest naprawdę przyjemnie. Barister robi robotę. Tutaj trochę zostało, to sobie... O, widzicie? Jak coś zostanie za młodych, to nadal można wykorzystać. Przepędzimy wodę po skórze. Poślizg fajny. Wszystko się zgadza. Lecimy. Kolejne malowanko. No, ten delikwent potrafi zeżreć. Naprawdę potrafi zeżreć całkiem niemałe ilości piany. Ale nie martwimy się tym, bo zawsze wam pokazuję i będę pokazywać, jak ktoś doświadczony golarz już wie, a początkujący może się dowiedzieć, jak zmusić pędzla do oddania daniny. Co zeżar? Oddaj, bo nie twoje. I tyle. Patrzcie, jakie piękne mazidło. Naprawdę mazidło. Podoba mi się. Nawet bardzo. Naprawdę po pierwszym przejściu to, co było na skórze, jest bardzo, bardzo, bardzo obiecujące. O, tak robimy i tyle. Słuchajcie, niech to sobie sekundkę tu zostanie. A propos. Mosiąc, CNC obróbka i piaskowanie tego to właśnie pięknego surowca. Dla niektórych lubiany, dla niektórych nielubiany. Bardzo często mosiąc jest wykorzystywany, ale powlekany, więc nawet nie wiemy, że takie cudeńko jest. Czemu jest powlekany? Po pierwsze, żeby nadać maszynce jakiegoś tam gustu określonego przez konstruktora, a po drugie, żeby uniknąć patyny. Patyna, czyli naturalna powłoka, która się tworzy na mosiądzu, przez co nam maszynka ściemnieje. I to jest nie do upnięcia, nie do uniknięcia tak naprawdę. No po prostu to się dzieje. No, wilgoć plus patynę, przez mosiądz tworzy się powłoka patyny. Ale jak ją, bo moja tak w miarę równomiernie z tego co widzę ściemnia, nie ma takich jakichś zacieków i tak dalej. I właśnie o to chodzi, żeby po każdym goleniu dobrze ją rozebrać. To jest pierwsza rzecz. Dobrze ją wypłukać. To jest druga rzecz. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby maszynkę zostawić na przykład z żyletką, odstawić na stojak, bo nie po to tradycyjne golenie kultywujemy i nabieramy tej jakości, żeby się zachowywać jak z tym tandetnym plastikiem, czyli obskrobać i odstawić, albo ogolić się żyletką i odstawić. Nie. Rozkręcić, wymyć ładnie, szczoteczką najlepiej do zębów, miękką, żeby nie tutaj niepotrzebnie delikwentowi zwany maszynką stresu nie dodawać i później wypłukać i wysuszyć.
chusteczką higieniczną, zwykłą chusteczką higieniczną, każdy jeden element, to jest naprawdę chwila, moment roboty, wysuszyć. I w tym momencie ta wilgoć, ta chusteczka bardzo delikatnia, 2, 3, 5 warstwowa wedle uznania, ale wyciągnie z tych zakamarków co może. Reszta niestety się zadzieje. Trzymaj też maszynkę z mosiądzu poza łazienką, żeby nie było środowiska wilgoci. Ale się zadzieje. Lubisz, nie lubisz. Trudno. Taka jej uroda. W poprzek. Ale bajonetka to jest ta maszynka jak syntezji, że jest usnął go. I będzie. Bardzo pewnie się ją trzyma. Bardzo pewnie. Przez tą właśnie i konstrukcję, jeżeli chodzi o rączkę, ale też to właśnie takie bardzo nie jakieś szerokie, nie jakieś tam fikuśne z gustem, ale bardzo ładne moletowanie. Bardzo głębokie, mocne te zadziorki na krawędziach krzywdy nie robią, ale nabierasz bardzo, bardzo dużej, fajnej jakości trzymania sprzętu. A wiadomo, im lepiej trzymamy sprzęt, bardziej pewnie, tym pewnie się czujemy. Im pewniej się czujemy, tym lepiej operujemy. Proste, jak budowa cepa. Konstrukcja bardzo funkcjonalna. Wszędzie dojdziesz, nic się tu nie dzieje. Wbrew pozorom 0,65 gap. Nie szukamy tu agresji, ale potrafi zrobić robotę i nawet się nie pytać o zdanie. Potrafi. O, właśnie. To ją trochę różni od syntezji, że syntezji jest bardziej spokojna. Nie ma absolutnie nic ukrytego w rękawie oprócz urody, funkcjonalności i jakości. Bajonetta to jest ta pani w rodzinie, która jest piękna, urocza, smukła, ale ma charakterek, kiedy trzeba. I tyle. O. I robi robotę. Adelaide. Klei skubany. Nie tylko skórę. Maszynkę też. No, jest fajnie. Nie jest to, wiecie co? Nie jest to mydło wybitne. Nie jest to mydło na od 1 do 6, jak to tam Snowy ma tą swoją skalę, na 6. Nie. Takie pewne 5. Takie bezdyskusyjne 5. Na pewno to mydło nie jest jakieś ultra wydajne. I to jest jego minus. Że robi ten smar, ale nie jest to jakaś taka ilość fascynująca. Nie. Trzeba się namachać i wbrew pozorom, jak namachasz się, to za dużo tej dobroci nie ma. No ale ustalmy fakty. Nie można mieć wszystkiego. Co nie zmienia faktu, że to, co się da wyrobić, to już jest lepsze. I teraz by powiedział jeden Snowy, za mało tej piany. No wiem. 26 mm. Patrzcie. Patrzcie, ile oddał daniny. Zobaczcie. No, fajna ta pianka. I dorabiamy. Także taki tipik dla młodych. Nie bójmy się. Przecież to pójdzie wszystko w kanał. To nie lepiej, żeby na naszą twarz szło? Proste? Proste. Ależ piękna ta. Naprawdę fajna ta piana. Gęsta, świecąca. Tu się wszystko zada. Jeżeli chodzi o właściwości, tak. Bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o jakość tak zwanej piany, tak. No, genialna. Nie jest wydajne. To jest pierwsza rzecz. Łatwość wyrobienia. Taka dla... No, niektórzy mogą nie mieć cierpliwości. To jest druga rzecz. I ten zapach. Bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Snowy lubi bardziej. No ale co zrobić? Ogólnie warte uwagi baristerek. Naprawdę. Dla tej piany i dla tych właściwości. Warte uwagi. Nie każdy lubi tak zapachy buchające jak makowiec po otwarciu piekarnika.
albo karp smażony, pieczony. Więc ogólnie rzecz biorąc, trzecie podwłos i już finalne. Więc dajcie znać, bo takie bajonetta daje znać, że jest na skórze. To jest niesamowite, co ona wyprawia. Dajcie znać, jakie potrawy lubicie na wigilijnym stole. Na co czekacie cały rok, bo są takie potrawy, których się nie robi na co dzień, co weekend, tylko lądują tylko i wyłącznie na wigilijnym stole. Ja tak mam z karpiem. Mówię, że karpia, zawsze ryby poważam, ale karpia na święta. Może wy macie jakieś inne. Zupa grzybowa to moje. Zupa grzybowa, karp i pierogi, kapusta z grzybami. Opowiadaj, jakie są twoje. Chętnie posłucham, poczytam. Powiem wam. Ależ ona ma dzisiaj weny. Naprawdę chce się wykazać. Naprawdę. Tego to nawet... Patrzcie, nic nie ma. Nawet... No nie próbuje wyjść. Wie, że z tą panią za żartów nie ma. Jak bajonetta przychodzi do akcji, to jest wszystko w temacie. A niby 65 gap. 0,65 lesność. Kolejna maszynka, która... Mały gap. I nie goli, acz tu jest ekspozycja całkowicie inna, jeżeli chodzi o syntezę. No i konstrukcja. Wiemy dobrze. Detale robią różnicę. Ale nie zawsze ten gap, jak jest bardzo potężny, to już obuził, co to za bandyta. Albo jak jest mały, to nie goli. Nie, to wcale tak nie jest. To wcale tak nie jest. O, tu sobie poprawimy, wiecie, będzie red alert, ale proszę się o problemy. A druga sprawa, tutaj po goleniu Barry's Trendman reklamuje się, że ma coś wyjątkowego. Sprawdzimy. Podpalimy red alert na własne życzenie i sprawdzimy. O. Teraz będzie szkło. I to naoliwione szkło. Uj. Ostro. Ale przyjemnie. Żadna skóra tutaj nie boli. Nic się niego nie dzieje. Wszystko jest w porządku, słuchajcie. Bajonetka robi robotę. To są naprawdę fajne maszynki. Godfellas Smile naprawdę wiedzą, jak zrobić dobry sprzęt do golenia. Nauczyli się. Początki były różne, ale teraz jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Słuchajcie, rzekłbym, dobiega końca nasze świąteczne golenie. Co nie zmienia faktu, że najpierw sprawdźmy. O tak, nic, szkło. Minimalne schowajki żuchwowe, wiadomo, szkło. Ten delikwent już od zimnej wody się przygasł. Tutaj bajonetka dziabnęła, ale to jest, patrzcie, dynks. Tu jest taki jakiś delikwent, który właśnie, ja dlatego nie lubię tak długo się nie golić, bo zawsze jakiś farfocet wyrośnie. Co nie zmienia faktu, że później go żyletka robi i jest po temacie. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Bajonetka robi robotę. Dzielna dziewczyna. Urocza dziewczyna. Tu się wszystko zgadza. A to, że ściemnia? Słuchajcie. Taka jej uroda. Po prostu. Jedne są czarne, drugie są jasne, a niektóra jest blond. Jasny, ciemny. Co za różnica? Blond. Co nie zmienia faktu, że naprawdę pięknie wykonany sprzęt. Polecam. No, robi to robotę. I funkcjonalność, i wygląd. Ja widziałem nawet niektórzy sobie powłokę jakąś na nią stosują, żeby od razu ją ściemnić równomiernie. I to też jest jakieś rozwiązanie. Są powłoki specjalne takie do metali, którym mosiąc można, że tak powiem, potraktować i wtedy masz od razu ciemniejszą, równomiernie. Nie czekasz, co patyna wymyśli. Pomyśleć. Dobra, słuchajcie. Ten tutaj, wiecie co? Dostał ciacha. Więc zróbmy tak. Aun. Zwany Aunem. Aun zwany Aunem. A nie żaden Alun.
I tyle. 8. Dla jasności. Ja zawsze o kupę czasu od samego początku i ten blok, jak mi nie spadł na kafę, on się tylko troszeczkę zmniejsza, bo się rozpuszcza przy używaniu, ale nic mu się tam nie dzieje. I na takie właśnie miejscowe dynksy natychmiast jest reakcja. Słuchajcie, Oud Light. Tak, sprawdźmy, jaką rozkosz daje nam Barrister Man tutaj, jeżeli chodzi o Aftershave Balm. Tak, nie ma tutaj aftershave alkoholowego, jeżeli chodzi o kwestię polewania się, w żadnym wypadku, ale powiem Wam szczerze, no duży tu jest skład. Większość kremów takiego nie ma. Podobna jakaś wyjątkowa kwestia, jeżeli chodzi o składy, działanie. Cuda na kiju tam opowiadają. Co to nie zrobi i czemu tak fantastycznie. I teraz tak, odkręcamy. O Boziu. Powiem Wam tak. Konsystencja taka, mam nadzieję, że kamera to wyłapie, takie świecące, rzadkie kremidełko, co nie zmienia faktu, że tam nie było słodko, tam były pierniczki, tam było delikatnie. Tutaj jest bardzo słodko, tutaj jest kremidło takie jak z dobrej kremówki. I powiem szczerze, że jakbym był dzieckiem, to bym się właśnie zastanawiał, czy nie wziąć łyżki, nie wyjeść tego do czysta. No dowalili, powiem Wam szczerze, jak tam są słodycze takie stonowane, tak tu już nie ma stonowania. Tutaj jest świątecznie, słodko, kremowo. A jak na twarzy? Nie wiem. Szczerze, nie wiem. Wiecie, że nie jestem balsamowy, nie? I tutaj, o, taki jakiś glucik się tworzy. Spróbujmy. Fajnie. Łukasz, też Cię lubię. Wiedziałeś, że ja nie lubię balsamów. Okej, jest on perfumowany. Pewnie ma skład psiejski, czarodziejski. Ale wiedziałem, że Ty zrobisz psikusa. Kto jak nie Ty? Jak ja lubię te balsamy. Nie ma banana na twarzy Snowyka. No nie lubię. No ale co zrobić? Na głowie tak, ale na twarzy powiem Wam tak. Jakaś taka masa, bardzo dziwna, bardzo złożona. To nie jest jakiś tam żelik czy kremik. Tu jest naprawdę dużo tych substancji czuć. To ewidentnie będzie pracować na twarzy. To już zapachniało i to bardziej niż mydło. Tu mamy tych słodkości. Tu mamy właśnie tych takich ciasto kremowe, takie słodkie ciasto kremowe. Tak bym to nazwał. Dosłownie. Taki jest zapach właśnie. Niesamowicie. Totalnie inny niż w mydle. Takie dwie różne strony barykady słodyczy. Tak bym to nazwał. Co nie zmienia faktu, że moja twarz, jak to tłuste, świecące coś się wchłonie, pewnie będziesz czuła rewelacyjnie. No i tego się trzymajmy. Słuchajcie. Wchodzimy z zaawansowanym baristerem w święta. Ja już wytrę sobie, nie lubię tego na rękach, naprawdę średnio. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, bardzo ciekawe mydło, bardzo fajny zestaw, typowe świąteczne zapachy. Barrister Man Oud Light. Naprawdę robi robotę. Dziękuję Łukaszu za możliwość przegolenia. Moja skóra dogaduje się lub nie, niedługo się dowiem o tym. Twierdzę, że się dogaduje. A ja słuchajcie, na zakończenie życzę Wam spokoju. Przede wszystkim spokoju w te święta, zdrowia w te święta i samego uśmiechu i samych pozytywnych, jakże wyjątkowych emocji. I z tradycyjnego golenia, jeżeli chodzi o święta, bo to jest ten czas, gdy mamy czas i musimy go znaleźć dla siebie, żeby było to wyjątkowe coś na naszej twarzy, ale też dla Was. I dla Waszych rodzin, dla Waszych najbliższych, dla Waszych wyjątkowych osób, którymi postanowicie spędzić te święta razem. Jeszcze raz wesołych świąt i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.